Jak to po ciężkim treningu miło sobie usiąść. Cześć, witam Was serdecznie i zapraszam Was do podsumowania drugiego tygodnia BPS-u do Golden Trail World Series w Stanach Zjednoczonych, które odbędą się już za 2 tygodnie. Ten tydzień był bardzo obfity, bardzo intensywny. Wykonaliśmy m.in. najlepszy bieg ciągły w tym roku. Wykonaliśmy jedną bardzo mocną jednostkę górską. Trener powiedział, że był to najlepszy tydzień treningu w tym roku, więc zapraszam do oglądania. Zanim jednak przejdziemy do omawiania tygodnia, standardowo mam jedną prośbę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, a podobają Ci się moje treści, koniecznie kliknij w przycisk na dole. W ten sposób pomagasz mi dawać Ci jeszcze lepsze treści, jeszcze częściej oraz zwiększasz moją satysfakcję z tworzenia tych treści. Gotowe? Zaczynamy! Biegły tydzień zacząłem od dnia wolnego od biegania. Poniedziałek był takim spokojnym dniem, wykonałem 30 tylko minut ćwiczeń, które zazwyczaj wykonuję w podobnym zestawie, progresując je nieco w trakcie sezonu, ale są one bardziej podtrzymujące moją sprawność, podtrzymujące moją równowagę, stabilność w taki sposób, abym był w stanie w przyszłości zabezpieczyć się dobrze na zbiegach i też w nierównym terenie. Dlatego taki zestaw ćwiczeń możecie zobaczyć na moim kanale, link zamieszczę powyżej i możecie zrobić go również sami w domu. Dzień jednak należał do bardzo intensywnych, jeżeli chodzi o pracę. Dzień pracy zakończony. Dzisiaj było 8 pacjentów, więc w sumie dobrze, że nie miałem dzisiaj treningu biegowego, bo w takie dni jestem po prostu bardziej zmęczony, tym bardziej, że moja praca nie ogranicza się tylko i wyłącznie do pracy z pacjentami, a muszę załatwiać też mnóstwo kwestii administracyjnych, także dobrze się dzisiaj złożyło. Dlatego też taki wolny od biegania dzień przyjąłem z bardzo dużą wdzięcznością dla trenera. Jeżeli chodzi o dzień następny, tutaj wykonywaliśmy bieg ciągły. Bieg ciągły w strefie trzeciej, czyli inaczej na tętnie 168, 60 minut tego biegu ciągłego i później 2 razy 3 minuty w strefie czwartej, piątej, więc to jest taka prędkość około 3,05-3,00 na kilometr. Pierwsze te 60 minut biegaliśmy w Lasku Wolskim, a następne 3 minutówki biegaliśmy na Wałach Wiślanych na Płask. Miałem to duże szczęście, że biegałem tutaj z Rafałem Matuszczakiem i wzajemnie się napędzaliśmy. Dzisiaj wtorek, 20 chyba 7, a nieważne, w każdym razie dzisiaj pierwszy akcent w tym tygodniu, 60 minut w trakcie 100-minutowego treningu, 60 minut biegu ciągłego, czyli inaczej taka strefa trzecia. Ja później robię jeszcze 2 razy 3 minuty w strefie czwartej, piątej. Rafał jako maratończyk, nie wiem w sumie co będzie robił. O, troszeczkę prawdopodobnie wydłużę ten ciągły, Tak. ale zobaczymy. A Werka przyszła nas zgrzać dzisiaj. 3 razy 15 minut, aby ich zgrzać. Tyle. Dokładnie. W efekcie wyszła chyba jedna z najlepszych jednostek w tym roku pod tym kątem, ponieważ w 60 minut zrobiliśmy 700 metrów upu ze średnią prędkością 4,20. Zebraliśmy po drodze tutaj kilka koronek na tym treningu. Biegliśmy w bardzo dużej kontroli, tak bym powiedział, i na szczęście też miałem to wrażenie takiej mocy, tego odejścia, takiego charakterystycznego odczucia dynamiki. Dlatego bardzo cieszyłem się, że taki dzień nadszedł i że mieliśmy akurat też świetną pogodę do takiego biegania. Akurat lekko się ochłodziło, więc idealnie. Mogę powiedzieć również, że te wrażenia formy nadeszły zaraz po Tatra Skyu, dlatego też uważam, że to przetarcie na Tatra Trailu, na które się zdecydowałem, było świetnym pomysłem w stosunku do całego tego procesu treningowego. Czuję, że wskoczyłem na wyższy poziom i że znacznie łatwiej jest mi teraz wchodzić na te wysokie rejestry tętna, jednocześnie odczuwając bardzo dużą kontrolę. Dzień był jak najbardziej na plus. Byłem podekscytowany, byłem bardzo zadowolony z powodu tego treningu, ponieważ już dawno nie czułem się aż tak dobrze. Tutaj jeszcze warto powiedzieć, że zaraz po zakończeniu wykonywałem jeszcze takie podskoki, które mają za zadanie dynamizować jeszcze nasze odbicie, ale dodatkowo mają 2 funkcje. Sprawa pierwsza, pomagają one nam utrzymać właściwy tonus mięśniowy albo go raczej podnieść, czyli taki parametr, który nazywamy ankle stiffness, dzięki któremu zachowując ten parametr napięcia mięśniowego jesteśmy znacznie mniej podatni na urazy. Dzięki temu też czujemy się znacznie bardziej dynamiczni następnego dnia. Pierwszy taki większy posiłek tego dnia, ponieważ przed moim treningiem jadłem kajzerkę, właściwie 2 kajzerki z dżemem i z serkiem. Teraz jem owsiankę nocną z pistacjami i z malinami. No, wygląda i smakuje świetnie. Jeżeli chodzi o środę, o dzień następny,
tutaj przyszedł czas na trening siłowy. Trening siłowy wykonywałem w podobnym wymiarze jak tydzień wcześniej i przykład takiego treningu również kilka dni temu wleciał u mnie na kanał, więc serdecznie zapraszam do oglądania, jeżeli chcecie wiedzieć, jak wygląda taka siłownia wykonywana śródsezonowo. Tutaj czułem się po niej bardzo dobrze. Siłka skończona, podobnie jak ostatnio wyszło, godzinę 11, godzinę 12 minut. Dzisiaj nieco podmieniłem ćwiczenia, ponieważ tamte już dosyć mocno sprogresowałem. Nie wszystkie oczywiście, natomiast wdrożyłem nową rzecz, no nie taką nową, bo już ją robiłem, czyli zarzut dynamiczny, natomiast no uczę się go jeszcze, więc technika nie jest do końca perfekcyjna, ale opanujemy to. Teraz uciekam się myć, no i dodatkowo jeszcze dzisiaj czeka mnie kilka domowych obowiązków. 8 pacjentów, więc znowu jak w zeszłą środę dosyć sporo i później jeszcze ogarnianie dokumentacji medycznej, więc dzisiaj intensywny dzień. A po południu wykonywałem 60 spokojnych minut biegania. W środku bochni znajdują się takie rarytasy ręcznie-cogórskie, czyli parkour z Bornia. Tutaj momentami wykonywałem na przykład takie treningi jak Orłowski Classic. Po pracy w Bochni, gdzie również tej pracy było dosyć sporo, bo miałem akurat 8 pacjentów, więc no, musiało to być nieco cięższe. Natomiast wykonywanie 2 treningów w taki dzień i bieganie spokojne przede wszystkim po południu nie sprawia mi aż takiej dużej trudności, jeżeli oczywiście nie nawalę sobie innych zadań, co lubię robić, a z czym bardzo mocno muszę pracować i uważać. Te przyspieszenia też w trakcie biegania, czyli te 60 minut i 10 razy 25 sekund w trakcie dają też bardzo fajne wrażenie takiego rozluźnienia, takiej płynności w bieganiu, odzyskania rytmu, więc lubię je wykonywać w takich spokojnych jednostkach, bo jednocześnie nie męczą mnie one w żaden sposób mięśni. Tutaj, tak jak tydzień temu, odbywałem sentymentalną podróż po swoim lesie, to tutaj jest właśnie moje liceum. Następnego dnia wykonywałem po prostu 2 godziny w strefie drugiej i tutaj miałem takie śmieszne dosyć zadanie od trenera, ponieważ miałem zadane HR na 146, więc taki zakres, który dosyć ciężko jest trafić, natomiast trafiłem, można powiedzieć, perfekcyjnie. Średnie tętno wyszło bodajże 142 tutaj akurat. Biegałem to w Lesie Wolskim, chciałem nabić trochę tych przewyższeń, takiej zmienności na tych przewyższeniach, czyli coś, co będzie odzwierciedlać szczególnie wyścig w San Francisco, który będzie bardzo podobny do Lasku Wolskiego. Czułem się tutaj dobrze, nie czułem się zmęczony po tym treningu, który wykonaliśmy we wtorek, a to było bardzo ważne, ponieważ już w piątek wykonywaliśmy bardzo mocny trening. Wykonywaliśmy trening, który był jednym z kluczowych, mógłbym powiedzieć, w tych przygotowaniach. Wybraliśmy się do Myślenic. Jest i on. Witam Cię. Nie spodziewałem się, że to powiem, ale jest mi zimno. Ja też tak właśnie stwierdziłem, jak wysiadłem, ale w sumie spoko. Jest dosyć wcześnie, ale później no będzie 30, więc lepiej tak. Dziś ja się melduję znowu na Zarabiu w Myślenicach, a będziemy z Rafałem biegać chyba jeden z najmocniejszych treningów, można powiedzieć, w całych tych przygotowaniach. Było łącznie 2 godziny, ale w trakcie 5 razy 10 minut biegu, no w takiej 4. strefie, więc dosyć szybko, 3., 4. strefie. O, chyba raczej 4. Pierwsze inaczej, odcinki nieparzyste będziemy robić tylko i wyłącznie pod górę na uklejną, a odcinki parzyste będziemy robić góra-dół, tak żeby starczyło nam podbiegu. Także ruszamy. 5 razy 10 minut w strefie 4. i 5. z przerwą 3 minuty, opakowane jakby w ten cały 2-godzinny bieg, jest świetnym bodźcem, który odzwierciedla starty. Biegaliśmy to na kilku przewyższeniach. Dzięki temu też wykonywało się taką zmienność właśnie, charakterystyczną trochę dla tego startu. I wybieraliśmy tutaj różne podbiegi. No na pierwszym podbiegu na przykład zrobiliśmy w te 10 minut 280 bodajże metrów przewyższenia na tych 10 minutach, ze średnią prędkością, z tego co pamiętam, 7,30. Później biegaliśmy góra-dół na takim szutrowym zbiegu na uklejnej, ponieważ to, tak jak wspomniałem, biegaliśmy w Myślenicach. I następne
trzecie powtórzenie biegaliśmy właśnie tą szutrówką, stokówką, pnąc się lekko do góry, więc to było takie nachylenie powiedzmy 7-10%, również odzwierciedlające to, co czeka mnie w Stanach Zjednoczonych. Czwartą biegaliśmy znowu w taki sposób, że zbiegliśmy kawałek tą szutrówką, wybiegliśmy do góry i trochę technicznym szlakiem zbiegliśmy w dół, a piątą wykonaliśmy już podbieg bezpośrednio na uklejną ze strony Zarabia. Byłem bardzo, bardzo mocny na tym treningu i to, co rzuciło mi się szczególnie w oczy, że wiele łatwiej niż dotychczas było mi utrzymać tą intensywność w biegu na bardzo stromym nachyleniu, czyli tutaj te 270 metrów, które zrobiłem w pierwszej serii, było naprawdę zrobione z bardzo dużym zapasem, więc myślę, że jakbym miał biec w tempie zawodów, byłoby to grubo powyżej 300 metrów, a jest to prędkość pionowa, która jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Koniec. To był zdecydowanie jeden z cięższych akcentów, które wykonywaliśmy chyba w tym roku. Łącznie 50 minut bardzo mocnej roboty. No ale Uważam, bardzo fajnie wyszło. Dominik dzisiaj bardzo mocno szedł na stromych odcinkach. Mi było troszkę łatwiej na płaskich, więc jak zwykle, fajnie, wspólna robota zawsze najlepiej wychodzi. dokładnie. Z Rafałem dobrze się dogadujemy. Nasze żony są trochę zazdrosne, że spędzamy ze sobą tyle czasu. Tak, A ale myślę, to duo perfekcyjne, bo druga sprawa jest taka, że Dominik z reguły bardzo mocno zaczyna. Ja zaczynam troszkę lżej, ale później jakoś to się wyrównuje, także jesteśmy sobie w stanie poprowadzić odcinki nawzajem, dokładnie. więc jest idealnie. Dobra robota. Ten trening dał się trochę we znaki, ponieważ jak widzieliście też, było tutaj trochę spadków, było tutaj dosyć szybkie bieganie i tego przewyższenia jak na te 23 km, 1170 metrów, było też dosyć sporo, a było ono robione w dosyć charakterystycznym terenie. Dlatego też następnego dnia wykonałem jazdę spokojną, taki bardzo regeneracyjny rozjazd, niecałe 3 godziny, ale tutaj muszę powiedzieć, że byłem bardzo jakoś taki zmęczony, czułem taką niechęć do tej jazdy wręcz i ciężko mi się było zmotywować. Już po godzinie strasznie bolał mnie tyłek, ale tutaj muszę też powiedzieć o tym, co się stało w ogóle w zeszły weekend, ponieważ nasi koledzy z teamu i wszyscy moi koledzy, koleżanki ze świata biegów górskich osiągnęli świetne wyniki podczas festiwalu UTMB. Przede wszystkim Martyna Młynarczyk, moja koleżanka z teamu, drugie miejsce na CCC, historyczny wynik, podium, przepiękny bieg, brawo, tylko i wyłącznie pod kontrolą Martyny. Wyglądało to świetnie. Druga, Kasia Wilk, czyli moja współlokatorka z obozu na Teneryfie, pobiegła i była 8 w pierwszej dziesiątce, co na pewno, patrząc na też jej ostatnie problemy, czapki z głów, że była w stanie tam się pokazać właśnie z tak świetnej strony. Startował też Michał Rajca, który niestety nie ukończył CCC ze względu na kontuzję, ale jestem pewny, że Michał pokaże jeszcze, na co go stać. Andrzej Witek również startował. Trzymałem za niego bardzo mocno kciuki, był moim faworytem do zwycięstwa, ale niestety problemy żołądkowe pokonały go na tym biegu. Wiem, że Andrzej bardzo mocno to przeżył. Jeżeli chcecie, zobaczcie, jak wygląda jego relacja z CCC właśnie, ale wiem, że wróci silniejszy, wyciągnie z tego wnioski i będzie tylko lepiej. I w końcu Kamil Leśniak na koronnym dystansie festiwalu UTMB. 22 godziny 47 minut, poprawiony wynik o 45 minut, jego najlepszy wynik Polaka w ogóle w historii na tym biegu i 15 miejsce. To jest generalnie mega osiągnięcie. Dlatego w sumie jak jechałem, to pomyślałem sobie, że Kamil będzie biegł jeszcze przez 6 godzin. Przecież ja wytrzymam te 2 godziny na rowerze, nic mi się nie stanie. I później jechało mi się jakoś łatwiej. Finalnie wyszło niecałe 90 km z prędkością 31 km na godzinę. Natomiast następnego dnia czekał mnie jeszcze jeden akcent, który wykonywałem również w Beskidzie Wyspowym. Tutaj byliśmy dzień wcześniej na urodzinach mojego współpracownika i serdecznego przyjaciela Dawida, którego zresztą serdecznie Wam polecam jako specjalistę. Ostatni akcent w tym tygodniu, czyli 2 godzinki w górach w Beskidzie Wyspowym, a w tym robię 2 razy 10 razy minuta. Pierwsza seria wygląda w ten sposób, że wszystkie odcinki razem z przerwami pod górę, a druga seria naprzemiennie góra-dół i przerwy jak chcę. Biegnę na początku na Lubogoszcz. Pierwsza seria zakończona. Bardzo fajnie biegło się pod górę. Teraz znajduję się w takiej
przyjemnej aurze. Jest dosyć chłodno, jednocześnie nieco wilgotno, ale do treningu idealnie. No i właśnie ta atmosfera to jest coś, co uwielbiam w Beskidzie Wyspowym. Jak na 1 września przystało, tu już jest naprawdę chłodno. Zbiegam właśnie ze Śnieżnicy w stronę dobrej. Trening wypadł bardzo pozytywnie. Muszę powiedzieć, że naprawdę cały tydzień na bardzo duży plus. W końcu pojawiło się to upragnione odczucie lekkości, mocy w nogach. Także czekam z utęsknieniem na te najbliższe 2 tygodnie, a w sumie już za 2 tygodnie przecież będę startował w Goldenie. Będzie się działo. Teraz biegnę na spotkanie z ekipą. Byliśmy wczoraj na urodzinach Dawida w Kasince Małej. Stąd też idealne miejsce wypadowe na moje góry. A ekipa idzie pętlę z Przełęczy Gruszowiec przez Ćwilin. Schodzą do Dobrej, później na Śnieżnicę i z powrotem na Przełęcz Gruszowiec. Tam mamy właśnie Ćwilin, pięknie chowające się za chmurami. Uwielbiam te miejsca. Naprawdę Beskid Wyspowy stanowi dla mnie główną bazę treningową, ale jednocześnie fajną odskocznię psychiczną. Także polecam. Tutaj biegałem to na górze Lubogoszcz i na górze Śnieżnica. Później zbiegłem do brzegów, gdzie jeszcze spotkałem się z ekipą i zrobiliśmy krótki spacer. Finalnie cały tydzień wypadł naprawdę, naprawdę dobrze. Jak możecie tutaj zauważyć, słowa też, które trener mi powiedział, były dla mnie bardzo budujące. Nie ukrywam, że potrzebowałem trochę takiego tygodnia, potrzebowałem trochę takiego zapewnienia trochę samego siebie, że idę w dobrym kierunku i że ta całość mojej pracy jest na bardzo wysokim poziomie. Finalnie wyszło tutaj 13 godzin, 40 minut treningu, wyszło mi 101 km biegania, przewyższeń wyszło 4914 metrów, także solidny tydzień z jednym dniem odpoczynku od biegania i od roweru, z jednym rowerem, więc całość tego dystansu i przewyższenia nabiłem tak naprawdę w 5 dni biegania. Jestem bardzo dobrze nastawiony do tego, co czeka mnie w następnych tygodniach. Już dzisiaj jestem po kolejnej jednostce, o tym oczywiście w następnym tygodniu. I cóż, forma idzie do góry. Widzę, że utrzymuję też dosyć dobrze wagę startową, że moje ciało przygotowuje się do bycia w tej wysokiej dyspozycji, w wysokiej formie. Mam nadzieję, że będzie szło już to tylko w tą stronę. Dbam o siebie, staram się dbać o regenerację, o wysypianie się, o to, aby nie zachorować w jakiś głupi sposób. Dbam mocno o żywienie, więc co tylko mogę, ogarniam i staram się również za bardzo nie stresować. To tyle na dzisiaj. Jeszcze kilka szybkich próśb. Oczywiście, jeżeli podoba Ci się ten kanał, jeżeli podobają Ci się te treści, zasubskrybuj go, ponieważ tak jak wspomniałem, w ten sposób mogę tworzyć dla Was jeszcze więcej treści, tak aby docierały jeszcze one do coraz większej liczby osób. Sprawa druga. Jeżeli jesteś zainteresowany konsultacją swoich problemów, bardzo wielu z Was robi to właśnie w wiadomościach prywatnych. Pamiętajcie, że mój czas jest ograniczony, a wszystkie darmowe materiały, które Wam oferuję, są dostępne szeroko na moich mediach społecznościowych. Dlatego specjalnie na takie okazje utworzyłem możliwość konsultacji online. Wygodnie możesz umówić się przez link w opisie. Opisz mi też w mailu swoją historię, wyślesz mi badania i razem zaplanujemy najlepszą możliwą ścieżkę leczenia dla Ciebie. A jeżeli chodzi o resztę, zostaw komentarz, podziel się swoimi wrażeniami z tygodnia, zostaw łapkę w górę. Trzymajcie za mnie kciuki w kolejnych tygodniach i do zobaczenia w kolejnym odcinku.